Dziękuję. Bardzo miłe powitanie. Imię mam ładne. Znaczenie tego imienia, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Jarosław to znaczy bojem dzielny. Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Cześć, witam Was, moi drodzy. Tak Wam obiecałem, dzisiaj omówię ostatnie wybory samorządowe. Są już oficjalne wyniki, PiS wygrał, no cóż, takie prawa demokracji. Pozostaje zwycięzcy pogratulować, ale jest małe ale i o tym ale właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć, bo procentowo owszem PiS wygrał, ale czy rzeczywiście wygrał? Mówi się, że wygrywa ten, który rządzi. Tak jest na wojnie, tak jest w wyborach. Najlepszym przykładem mieliśmy wybory do Sejmu 15 października, gdzie PiS też rzekomo wygrał, ale nie rządzi, więc co mu z jego wygranej? Może sobie to w ramkę wsadzić i się chwalić odwiedzającym. Właśnie dzisiaj chcę te wybory, tą wygraną PiS-u i nie tylko właśnie rozłożyć w miarę możliwości na czynniki pierwsze. Pewnie ktoś powie, wygrana to wygrana, czego tu się doszukiwać. Według mnie jest i to dość sporo, bo nie wszystko jest tylko białe i czarne. Zresztą zaraz być może nieprzekonanych przekonam, być może nie. Też nie moim zamiarem jest tutaj na siłę kogoś przekonywać, czy żeby ktoś odbierał to, że się w jakiś tam sposób pocieszam. Nie, powiedziałem, takie są zasady demokracji, procentowo wygrał PiS, gratulacje i tutaj nie dyskutuję na ten temat. Właśnie, ale cały dowcip polega na tym właśnie, żeby się zagłębić bardziej w to wszystko, bo to, że procentowo wygrali, to jeszcze o niczym tak naprawdę nie świadczy. Takie szybciutkie, króciutkie podsumowanie. Wybory samorządowe w stosunku do ostatnich wyborów parlamentarnych z 2023 roku, czyli z 15 października. W tych wyborach PiS traci 1,7% poparcia, czyli przez te parę miesięcy od ostatnich wyborów PiS stracił blisko 2% poparcia. Koalicja Obywatelska zyskała 1,2%. PiS w ostatnich wyborach samorządowych rządził samodzielnie w 8 województwach. Teraz najprawdopodobniej góra w 3. I Kaczyński tutaj ogłasza wielki sukces. Ja powiem tak, takich sukcesów Kaczyńskiemu i PiS-owi życzę po każdych wyborach. Bo jeszcze kilka takich sukcesów i PiS naprawdę przestanie istnieć. I tak mówiłem, mam naprawdę szczerą nadzieję, że Kaczyński dalej będzie tak wygrywać jak 15 października i 7 kwietnia. Parę takich wygranych i zakończymy temat Prawa i Sprawiedliwości. Przy tej tendencji spadkowej, to jak powiedziałem, to, że Kaczyński wygrywa, PiS wygrywa, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo właśnie tak mówiłem, trzeba się troszeczkę zagłębić, żeby poznać całość, sens tych wyborów i tego wszystkiego. 9. nasze zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy, bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, jak to kiedyś Mark Twain powiedział,
wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Proszę Państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Tak, według mnie, z tego co przejrzałem wszystko, to zwycięstwo, mimo że procentowo PiS miał więcej, zwyciężyła koalicja i Trzecia Droga. Te dwie formacje będą rządziły w sumie w 3/4 sejmików. Wygrane praktycznie wszystkie miasta. Tymczasem dziennikarze powiązani z PiS-em czy partią Razem bredzą o zwycięstwie PiS, który właśnie stracił 1/4 kraju. Tutaj też można powiedzieć o klęsce lewicy i nowej jej liderki, senator Biejat, która była dopiero za Bocheńskim, o tym później też, powoduje, że powiązani z partią Razem dziennikarze, jest ich sporo w polskich mediach, chcą Polakom wmówić, że przegrała cała koalicja. Podobnie komentują symetryści, którzy przez lata wysługiwali się PiS. To jest taka typowa medialna manipulacja. Pomijają fakty, mówią ogólnikami, bo dla większości ludzi cyferka jest wygraną, czyli krótko mówiąc, skoro PiS ma 2% więcej poparcia, to PiS wygrał. A ja cały czas mówiłem podczas poprzednich wyborów i mówię to teraz. Wygrał ten, kto będzie rządził większością kraju. Jak widzicie tu już na aktualnej mapce po ogłoszeniu oficjalnych wyników, PiS będzie rządził samodzielnie w 4 województwach. No jeśli się skuma z Konfederacją, no podejrzewam, że Konfederaci się sprzedadzą PiS-owi, no to będzie jeszcze 5. województwo. Czyli na 17 województw PiS będzie rządził samodzielnie w 4 i ewentualnie w 1 w koalicji z Konfederacją. I to jest całe pisowskie zwycięstwo. No, powiem wam jeszcze raz, no, życzę takich zwycięstw jak najwięcej PiS-owi. Nie wiem, czy też słyszeliście, Kaczyński stwierdził, że gdyby to były wybory parlamentarne, to z takim wynikiem prawdopodobnie rządziliby samodzielnie PiS. I tutaj kolejna manipulacja, ogłupianie tępego elektoratu. Partia Kaczyńskiego, czy tam, no nie tylko partia Kaczyńskiego, bo tam jest zlepek Kukiz, a ci Solidarna Rosja i jeszcze jedni. Tam jest w sumie zlepek 4 PiS i 4 jakieś partyjki satelity, ale mówi się, że to jako jeden, jako PiS. No to niech będzie to jako PiS, ten PiS i zlepek tych 3 partyjek kanapowych. Czyli ta partia PiS w wyborach do Sejmu dostała ponad 35%. Koalicja dostała wtedy, sama koalicja, bez Hołowni, dostała 30%. Teraz Kaczyński dostał 34%. Sama koalicja dostała 32%. No więc w jakim cudem Kaczyński wyliczył, że mogliby działać samodzielnie, gdyby to były wybory parlamentarne? Tego nie wiem.
nie siedzę w jego umyśle, psychiatrą też nie jestem. W pisowskich mediach też wam tego nie powiedzą, ale w 100, tak, moi drodzy, w 100 największych miastach Polski PiS przegrał pierwszą turę. W każdym z nich. Tylko w 16 weszli do drugiej tury. W sejmikach 11 do 5 dla koalicji. No, ale oczywiście wygrał PiS, nie? No i jeszcze wam jedną taką bombę sprzedam. Becia Sołtysowa-Szydło stwierdziła w wypowiedzi dla Onetu, że PiS jest otwarty na koalicję z trzecią drogą w sejmikach wojewódzkich. Nie rozumiem, jak chcą koalicji z ludźmi, których jeszcze tydzień temu Kaczyński obiecywał pozamykać w więzieniu. No, tak trochę to no, nie po chrześcijańsku chyba. Nie wiem, no. Pewnie oni by koalicję nawet z samym szatanem zawiązali, byle jak najwięcej mieć regionów, no ale niestety to se nie da. Postaram się, Mariusz, dziękuję bardzo za relację. Piotr, a u ciebie przykład. Poszło o politykę, konkretnie o wynik wyborów samorządowych i wynik wyborów na burmistrza Bartoszyc. Pierwsza tura wyborów nie dała rozstrzygnięcia, a małżonkowie, kiedy już poznali wybory, wyniki pierwszej tury wyborów, zaczęli się ze sobą kłócić o swoich kandydatów. Sytuacja w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. 44-letnia żona wyciągnęła kość z zupy i tą kością zaatakowała brutalnie męża. W tym całym ferworze podczas policyjnej interwencji zaginęła gdzieś kość, która jest narzędziem przestępstwa, no i jest potrzebna na potrzeby postępowania przygotowawczego. Kości na razie nie znaleziono, kobieta jeszcze nie wytrzeźwiała, a mężczyzna liże rany. Przed nami druga tura wyborów na burmistrza Bartoszyc. Postaram się, Mariusz, dziękuję bardzo za relację. Piotr, a u ciebie przykład. U mnie trochę mniej krwawo niż u Mariusza. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, wygrana pisiorów jest taka sama, jak ich wygrana do Sejmu. Nic nie zrobią i nadal będą kwiczeć. Teraz chodzą w glorii chwały, ale na tym się kończy. Mogą te zwycięstwo sobie w rameczki oprawić i tyle ich, bo realne rządzenie pozostaje nadal w koalicji i tutaj tego nie zmienią. Czyli tak, ściana jak zawsze wschodnia, kiedyś zabór rosyjski, teraz zabór pisowski. No, można powiedzieć, że tam ludzie przyzwyczaili się do bycia pod butem. A tak na poważnie i nie wiem, być może mam złe wrażenie, ale wydaje mi się, że 30% Polaków to pisowski taki typowy beton odporny na wiedzę i trudny do zarąbania. I nie miejmy tutaj złudzeń tej zmanipulowanej tą pisowską propagandą większości ograniczonej, niezbyt wykształconej, wyhodowanej na nienawiści grupy ludzi. Tak naprawdę nic nie zmieni, nic do tych ich umysłów podlewanych tym niedzielnym, świętym słowem zambony tak naprawdę nie dotrze. Ci ludzie są niereformowalni. Oni mają taką mentalność pańszczyźnianego chłopa, który lał swoich parobków po gębach, a oni mu się kłaniali w pas. Powiem wam tak, w sumie chyba trzeba nie rozumieć elektoratu PiS, żeby dziwić się jego zachowaniu.
Tych ludzi nie zmogły drożyzna, państwo z kartonu, setki afer, bezczelność pisowskiej władzy. Oni są częścią tej partii. Z całego serca nienawidzą każdego, kto myśli inaczej i nie mają zamiaru tego zmieniać. I powiem tak, zamiast ich kokietować, lepiej zadbać o nasz elektorat i frekwencję. Tych ludzi po prostu zostawić, bo po prostu ci ludzie są niereformowalni. I do czego zmierzam? I teraz uwaga, absurd miesiąca, zerowa logika. Nie wiem, czy wiecie, w gminie Baranów, na terenie której ma powstać ten cały CPK, PiS zajęło w wyborach do Sejmiku pierwsze miejsce. Mieli 661 głosów, czyli 35%. Koalicja Obywatelska, miejsce trzecie, 305 głosów, 16%. I teraz uważajcie, na początek maja mieszkańcy gminy zapowiedzieli protesty przeciwko planowanym wywłaszczeniom, które zaplanowało i zorganizowało jeszcze PiS. I weźcie tu, kurwa, przyślijcie psychiatrę, bo ja tego, kurde, nie ogarniam. No i kolejni myślący inaczej. Czyli rolnicy po masowych protestach, blokowaniu miast, dróg zwykłym Polakom, teraz masowo zagłosowali na partię, która przez 8 lat niszczyła rolnictwo, odpowiada za ich obecne problemy. Tego chyba nawet nie trzeba komentować, bo to się samo komentuje, ale tutaj muszę powiedzieć parę słów, bo to jest kolejny fenomen na skalę światową. Można by chyba powiedzieć śmiało, że przez 8 lat złodziej okradał chłopa, a dzisiaj wziął go za rękę i mówi, że wyjdą na ulicę, bo rolnika okradziono. No, intelekt chłopa jest jak siła konia, niezbadane po prostu. I powiem tak, polski chłop był, jest i będzie głupi. I teraz tutaj pewnie na mnie wielu siądzie, ale tak ich odbieram, bo nie mają, nie wiem, instynktu samozachowawczego. Przysłowiowego uja robili tego rolnika przez 8 lat. Sprowadzali masę zboża, innego badziewia z Ukrainy. Węgiel mu sprzedawali po zajebiście wysokich cenach. A on dalej brnie w to bagno pisowskie. To jest po prostu masakra. Rolnicy, nie wiem, czy nie mówię tu do wszystkich, ale do tych fanatyków PiS-u, wy macie tak zaorane mózgi jak wasze pola. To jest przykre, ale niestety prawdziwe. I teraz po dopłaty to powinniście zapieprzać do PiS-u, a nie do PO. Ktoś, kto nie ma jakiegoś ciężkiego kompleksu nie wiem. Z całą pewnością rolnicy mają objawy syndromu sztokholmskiego. Jakie to są objawy? Pozytywne uczucie wobec sprawcy. pisowcy głosowali, znaczy rolnicy głosowali walnie na swojego oprawcę. Racjonalizowanie motywów i zachowań sprawcy, pomoc sprawcy, negatywne uczucie wobec ratowników, niezdolność ofiary do zaangażowania się w zachowania, które mogłyby doprowadzić do jej uwolnienia. Typowy objaw syndromu sztokholmskiego rolnicy mają. Powiem tak, drogi rolniku, po tych wyborach udowodniłeś, że nie chodzi ci o protesty, o dobro wasze, tego waszego rolnictwa. Ty działasz na rzecz
PiS i na rękę Putina. I takie ordery, no sam sołtys Duda powinien wam wpinać w klapy, bo po prostu brak słów, tak jak jeszcze jakieś tam resztki zrozumienia dla was były. Po tych wyborach pokazaliście, że wy jesteście po prostu partyjnymi pacynkami, którzy nie uczą się na własnych błędach. I wiecie dlaczego PiS wygrywa jeszcze na wsiach? Bo polski rolnik jest po prostu tępy, chciwy, zaściankowy. Zresztą sam Kaczyński kiedyś powiedział, że rolnik jest zachłanny, chciwy, wystarczy mu rzucić parę groszy i będzie na nich głosował. I tutaj no, Kaczyńskiemu przyznaję rację, bo widać, poznał was na wylot, drodzy rolnicy. Kurwa, wy na ulicach blokujecie, drzecie ryja, żeby jedność narodu była z rolnikami. Nie, naród nie chce z ruskimi onucami, z pisowcami się kumać. Chcecie na wschód, proszę bardzo, droga wolna. I weźcie, zabierzcie ze sobą ten PiS. Ja się tu trochę unoszę, bo naprawdę no, rolnicy pokazali, jak nisko upadli. I nie mówię, no każdy ma prawo do własnego wyboru. No chcą wybierać ten prowschodnią partię PiS, proszę bardzo, niech sobie wybierają, ale niech nie blokują normalnym ludziom potem dróg i narzekają, że im jest źle, bo to, co wybrali, to mają. Rolnicy są tak, nie wiem, ograniczeni, że przed wyborami PiS da ta przysłowiowe 5 dych na czekoladę albo zafunduje jakiś ochlej w remizie, inny zagłosuje tak, jak mu każe ksiądz Zambony. Koalicja Obywatelska nie wygrywa na wsi, nie wygra na wsi do chwili, kiedy nie zrozumie, że tam po prostu trzeba pójść i ich przekupić. Tak jak to od lat robi PiS i ich działacze. Po prostu to jest w przypadku rolnika proste, a wręcz banalnie skuteczne. No ale to może za 4 lata. Teraz trzeba odciąć tych roszczeniowych rolników od unijnego koryta, zlikwidować KRUS, wprowadzić im ZUS, normalnie opodatkować, niech konkurują z unijnym rolnictwem, skoro są tacy mądrzy. Za 4 lata nie będzie potrzeba 5 dych ani flaszki, wystarczy czekolada z Biedronki najtańsza i rura im od razu zmięknie. Rolnicy tak jak typowy pisowiec, oni mają tak króciutką, wybiórczą pamięć, nie pamiętają to, co PiS wyprawiał, no, doprowadził do zapaści hodowlę bydła czy trzody chlewnej, sprowadzał ukraińskie zgniłe zboże. Tego nie pamiętają. Oni teraz, to tak jak, nie wiem, no PiS im zrobił dziecko, a oni teraz Tuska posądzają o alimenta. No typowa taka, nie wiem, żeby nie powiedzieć brzydko, prostacki tok rozumowania. Kaczyński ich robi tak w chuja, tak ich wodzi za nos, a oni jak ślepcy za nim podążają. Panie prezesie, czy pana ktoś wprowadził błąd w sprawie rolników, że pan mówił, że ukraińskie zboże nie zaszkodzi polskim rolnikom? To było lata ubiegłego roku. Niektórzy są w komisji śledczej w tej sprawie afery zbożowej. Pani wybaczy, ale ja sobie nie przypominam takiej wypowiedzi. Mówi się, że spadek cen zboża w niektórych miejscach jest wynikiem właśnie tego, że silosy są pełne. No, w silosach jest rzeczywiście dużo, ale kukurydzy, a nie zboża. Znaczy kukurydza to też zboże, ale w każdym razie nie pszenicy, nie innego rodzaju zboża, które jest takie małoziarniste. Składa się z małych ziaren. I ta kukurydza będzie wykorzystana. Jak, to nie będę w tej chwili mówił, ale na pewno nie będzie to przeciwko interesom polskich rolników. To bądźcie tego państwo pewni. Nikt nie straci. Wszyscy sprzedadzą swoje zboża po naprawdę bardzo przyzwoitych cenach. Nawet jeżeli uwzględnić inflację. Chłopi są pazerni, daje się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To miał pan usłyszeć z ust najważniejszego polityka PiS-u. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest takie myślenie
pogardliwe, wielkomiejskie, inteligenckie, również niestety komunistyczne, bo to komuniści chłopów w ten sposób również oceniali, że to jest taka grupa, którą można bardzo łatwo przekupić. Okej, moi drodzy, tak już na koniec. Oskarek Cipkousty, no niestety nie dostał się do Rady Miasta Warszawy. No, ja się akurat nie dziwię. Dobra, następny wielki przegryw. No ten łódzki warszawiak w ogóle dostał taki łomot, że się osmarkał. Bocheński 18,5, Trzaskowski 59,8. No powiem wam, nie jest to zły wynik, no jest prawie tak dobry jak kiedyś Szydłowa 1/27. Oczywiście wtedy też PiS ogłosił wielkie zwycięstwo, no ale matematyka pisowska to już nie mój poziom, ja tutaj nie wnikam. Także łódzki warszawiak z podkulonym ogonem wrócił sobie do Łodzi. Tutaj Maciorowska i ta druga, co mówiła, że dzieci z in vitro to jak psy hodowlane. No oni też się nie dostali bardzo dobrze. No prezydent mojej małej ojczyzny no wymiotła konkurencję niczym huragan. W pierwszej turze 62,3%. No tutaj gratulacje dla pani Dulkiewicz. W Gdańsku PiS nie ma czego szukać. Trzaskowski w Warszawie też po prostu delikatnie rzecz biorąc wymiótł konkurencję bez dwóch zdań. Tu jeszcze Słupki właśnie, no chwalę się swoją małą ojczyzną, ale no tu musicie mnie zrozumieć. No po prostu zdeklasowała wszystkich, wszyscy łącznie razem kandydaci nie zdobyli tyle głosów, co pani Dulkiewicz. Jeszcze raz gratulacje. Tego wyborcę, który wrzucił tą kartę do głosowania, nie wiem na którą partię, ale chciałbym poznać, powiem wam. Okej, kochani, nie przedłużam. Podsumowując, jeszcze raz moje gratulacje dla zwycięskiej partii. No, zasady demokracji są jakie są, trzeba je uszanować. I jeszcze raz tu powtórzę, że wygrywa ten, który rządzi, nie ten, który ma 2 punkty procentowe więcej czy mniej. Zawsze zwycięzcą jest ten, który realnie rządzi. Takie jest moje przekonanie, a co wy o tym myślicie, jak no wy się na to zaopatrujecie, bo tak jak powiedziałem, no same gołe cyferki to jedno, a rzeczywistość to drugie. Ja wam już dziękuję, piszcie, komentujcie, oceniajcie, a w Sucharze Dnia jeden z moich idoli, Jasio Mózg-Kowalski. Zapraszam, dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! O, nie, pana Donalda Wojciecha Tuska, mieliśmy pokazać. Donalda Tuska, Donald Tusk, Donalda Tuska, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donalda Tusk, Donalda Tuska, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donalda Tuska, Donalda Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donalda Tuska, Donaldowi Tuskowi, Donald Tusk, Donaldowi Tuskowi, Donalda Tuska, Donald Tusk jest zło.